W dzisiejszym odcinku programu Balkony i Tarasy będzie mowa o surfiniach. Co to za rośliny, o czym pamiętać w trakcie ich sadzenia i jak je pielęgnować? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę. Zapraszam. Pod nazwą surfinii kryje się grupa petunii ogrodowych o zwisających pędach. Pierwsze odmiany wyhodowali Japończycy, a do Europy dotarły pod koniec lat 90. Surfinie kwitną bardzo obficie, a przy tym kwiaty są zazwyczaj większe niż u innych petunii. Silnie się rozrastają i są bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe. Surfinie, tak samo jak wszystkie petunie, lubią miejsca słoneczne, ale nie tolerują przesychania podłoża. Dominują u nich kwiaty w barwie bieli, fioletu i różu. Surfinie są idealne do jednorodnych nasadzeń w skrzynkach balkonowych, w wysokich donicach lub wiszących pojemnikach. Pamiętajmy, że rośliny uprawiane w wiszących pojemnikach muszą być podlewane znacznie częściej niż te, które mamy ustawione w donicach. W upalne dni nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Jeżeli więc brak nam systematyczności, albo nie możemy sobie pozwolić czasowo na codzienne doglądanie tak posadzonej surfinii, możemy ją przesadzić do większej donicy, gdzie będzie miała więcej podłoża. Taka surfinia w wysokiej donicy będzie się pięknie przewieszać, tworząc fioletową kaskadę kwiatów. W sklepach ogrodniczych możemy nabyć odmiany bardziej zwarte, kompaktowe lub odmiany bardziej rozłożyste o mocno przewieszającym się pokroju. Do uprawy surfinii najodpowiedniejsze jest podłoże przepuszczalne i zasobne w składniki odżywcze. Z tego powodu już podczas sadzenia możemy wymieszać z podłożem wybrany nawóz długodziałający, np. taki, który oprócz granulek nawozowych ma również aktywator korzeni, hydrożel i inne składniki pozytywnie wpływające na przyjęcie się i dalszy rozwój rośliny. Skrzynka balkonowa lub donica tarasowa jak zawsze powinna mieć otwory umożliwiające odpływ nadmiaru wody. Warto też zadbać o warstwę drenażową na dnie z keramzytu, grysu czy potłuczonych doniczek ceramicznych. Przyjmuje się, że na metr kwadratowy skrzynki należy posadzić 5-6 roślin, co oznacza, że do takiej wielkości pojemnika trafią 3 sadzonki. To w zupełności wystarczy. Zaraz po posadzeniu taka donica może wyglądać stosunkowo pusto, ale za kilka tygodni będzie ona gęsto zarośnięta, a kaskada kolorowych kwiatów będzie się pięknie przewieszać. Kiedy surfinie zawiązują nasiona, osłabia się ich kwitnienie. Jest na to tylko jedna rada. Trzeba na bieżąco obrywać przekwitłe kwiaty. Surfinie i petunie jak najbardziej możemy sadzić w towarzystwie innych pięknych roślin, którymi obsadzamy balkony i tarasy. To propozycja kompozycji w ciepłych odcieniach żółci. Do donicy trafią główne bohaterki, 2 petunie o ciekawych dwukolorowych żółto-brązowych płatkach i 1 petunia o jasnożółtych kwiatach, która będzie akcentem rozjaśniającym, nadającym lekkości kompozycji. Mają one wzniesiony pokrój, z czasem zaczną się lekko pokładać. Drugą rośliną będzie ipomea, czyli słodki ziemniak, o żółto-zielonych limonkowych liściach, które będą tworzyć kaskadę z boku donicy. Trzecią rośliną będzie również roślina o pokroju przewieszającym się i półwzniosłym, uczep ruskowaty, czyli bidens, o żółtych kwiatach. Kwitnie bardzo obficie i nieprzerwanie przez całe lato. Druga propozycja z petuniami będzie w odcieniach bieli, różu i fioletu. Najwyższym akcentem posadzonym z tyłu będą białe pelargonie rabatowe. Ciemnozielone liście pięknie kontrastują ze śnieżną bielą kwiatostanów. Wzrok będą przyciągać różowo-białe kwiaty petunii. Jest to odmiana grandiflora o naprawdę dużych kwiatach, osiągających średnicę nawet 10 cm. Ciemniejszym akcentem posadzonym na froncie będzie fioletowa petunia o przewieszającym się pokroju. A uzupełnieniem całości będzie kocanka włochata, dekoracyjna z liści, o płożących i przewieszających się pędach. Wypełni wszystkie wolne przestrzenie w donicy. Podsumowując, surfinie i pozostałe petunie sadzimy w przepuszczalnym, żyznym podłożu i stawiamy w miejscu słonecznym, najlepiej osłoniętym od wiatrów i deszczu. Potem dbamy o ich regularne podlewanie i nawożenie oraz pamiętamy o usuwaniu przekwitłych kwiatów. Gdy spełnimy te warunki, będziemy się cieszyć ich cudowną kaskadą kolorowych kwiatów, aż do przymrozków. To wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i Tarasy.